Siemanko wszystkim, witam Was na kanale Muscle Power. Jesteśmy dzisiaj na siłowni Maximus. Jest to siłownia Łukasza Szołtyska i Adama Sukera, także wreszcie udało mi się tutaj trafić. Dzisiaj będziemy robić trening z Dawidem Cnotą. Siemaneczko. No i co? Dawid mówi, że dzisiaj mnie przytyra, pokaże mi, jak w końcu zbudować te plecy. Także ja tutaj będę bardziej w roli osoby, która zostaje dociskana niż dociskacza i zobaczymy, czy wyjdę o własnych siłach. Zapraszam Was oczywiście do używania mojego kodu promocyjnego Dawid Muscle Power na stronie Muscle Power. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować, komentować i udostępnić materiały. To co, my lecimy z rozgrzewką i za chwilę widzimy się przy ćwiczeniach bazowych. Dobra, co? Jako pierwsze ćwiczenie robimy? Ściąganie drążka? Ściąganie drążka, myślę dwie takie główne, ciężkie serie. Jedna seria taka bego na większą ilość powtórzeń. Ty ogólnie takim systemem trenujesz właśnie teraz, jak jest popularny, Jedna, dwie serie ciężko, jedna backoff. Masz to ustalone jakoś tak z góry, że są dwie na przykład czy coś, czy na zasadzie robisz jedną, ale czujesz, że potrzebujesz, albo masz ochotę, albo siłę i tak dalej. Zazwyczaj jedna, dwie i tyle, nie takie główne. No i zawsze jest ten backoff na większą ilość powtórzeń, nie żeby to już dobić i tyle. No to norma. Właśnie dzisiaj jest spoko opcja, bo tutaj już mi zapowiedział Dawid, żeby nie robić takim drążkiem, którego no, generalnie nie mam. Waldi robi tutaj takie customizowane, można powiedzieć. Także zaraz przyniesiemy, zobaczycie, jak to wygląda. To jest generalnie bardzo fajna opcja. W ogóle jak macie dziś okazję jechać i zrobić coś nowego, to jest zawsze fajna i zawsze jakaś taka rzecz, którą warto wykorzystać. Także jak macie swoje plany, to warto jest właśnie wykorzystać coś takiego. Tutaj przypinamy do wyciągu, tu rączki. Możemy sobie regulować szerokość, jaką chcemy. Waldi Free Weight Shameless Plug. Używajcie kodu Dawid10, nie żartuję. Tu myślę takie dwie rozgrzewkowe, nie? I... Dobra. Fajne, zajebiste to jest, że jest taki porządny leciwy sprzęt, nie? No. To jest kozak. No i co, lecimy z pierwszą główną serią. Wyciąg cały zamknięty. W planach jest takie z powtórzeń 8 do 10. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie wiem, czy też starasz się do samego końca wypuszczać łokcie? Tak, zawsze no, delikatnie, tak żeby, wiesz... Znaczy ja staram się w ogóle pracować samą kością ramienną, tak żeby te plecy tylko pracowały, wypuścić, nie? Całkowicie. No, bo te dłonie tak bardziej tylko trzymają, nie? O, pośledzone osie bym powiedział. Ale ciężko nie idzie. Ciężko, no, ale mnie to zaskoczyło. Bo duży przeskok strasznie między prawie całym stakiem a całym stakiem, nie? Ale fajnie wchodzi. Zdecydowanie. Jeszcze jedną zrobimy taką ciężką. Spoko. A później damy 65 na maksa, nie? Spoko. Najgorzej przy plecach, jak ci tak bez pasków robisz i przy ramionach zaczną pompować. Ja bez pasków nie jestem w stanie w ogóle zrobić. Momentalnie mam spompowane.
Ty robisz raki rwaniowe, nie? Takie prawie że rwaniowe, nie? Okay. Nie robiłem takich raków lata całe. Bo rwaniowo masz te 81 cm, nie? No. Tak ciut Znaczy no, to tak rwaniowe takie umowne, nie? Ale na koniec treningu te raki to wiesz, to już czuć, nie? Ja też na koniec zawsze robię, wiesz? Bo inaczej jak spompuję prostownik, to później mogę zapomnieć. No. Zresztą też nie chcę wariować, wiesz, ciężarami, bo nie ma sensu, nie? Najlepiej na koniec, żeby tak dobić te prostowniki. Wiesz, no ja te plecy mam tragiczne. Zresztą też... Bo wiesz, jak ja byłem w pierwszym technikum, to po Trójbój się szykowałem, nie? Z Sebą Kotem. On jeszcze nie był taki znany, tak a po blisku miałem do Katowic. I to wiesz, po ten Trójbój się szykowałem i dość dobrze mi tam szło, nie? On tylko, że sylwetka się sama zrobiła, on mówi, wystarczy sobie w debiutach, nie? Jak poszedłem na debiuty, tak wiesz, do Trójboju Koniec, nie? A teraz nie wiem, czy Wojtek Piela nie wrócił do Trójboju. No, coś tam Bo pokazuje to właśnie widzę, że taki na jedynkę, na dwójkę coś siada. Nie, zawsze stary, właśnie nie robiłem nigdy tych ciągów, to był mój błąd straszny, bo zawsze miałem problem z plecami, stwierdziłem, że no po co mi te ciągi. A wbrew pozorom to na opak działa, Właśnie nie? o to chodzi, nie? Teraz mam kurwa zero problem z plecami. A najlepsze jest to, że zawsze robiłem siady i wiesz, miałem taką dysproporcję w pewnym momencie, że siady robiłem tam, nie wiem, 180, ważąc, nie wiem, niecałe 70 kg na powtórzenia, a w ciągu nie mogłem stówki podnieść. Wiesz, to po prostu jest kosmos. A teraz siady robisz, czy jeszcze Wiesz co, teraz odpuściłem. W końcówce zmieniłem je na haki. Już całkowicie uczyniłem w jednej rotacji hack skład, w drugiej normalny siad. Ale jednak wiesz co, priorytetem jest ten prostownik. I widzę, że jak wrzucam te siady, to po prostu mam tak, że później strasznie mi się to odbija na ciągach, nie? Znaczy mam od razu cały tydzień następny plecy obciążone i musiałem zrezygnować z tego. A teraz w ogóle na tej masie nóg jakoś ciężko nie trenuję. A próbowałeś robić siady, jak trzymasz, jak masz ten safety bar, nie? Po stronie nie masz safety baru, nie? Nie mamy, ale ja trzymam i tak szeroko. Ale próbować nie szeroko, a paski przyłożyć i Próbowałem, z przodu no ciężko się mi to trzyma, wiesz? No ciężko mi się te paski trzyma. Fronty może. Front to jest chyba najgorszy pomysł, jeżeli chodzi o rozbudowę czwórki, także Właśnie, bez ja sensu. wiem. Szeroko Czy- stanąć i wtedy idzie ten, wiesz, No ale front tak naprawdę jedyne co się limituje we froncie to jest tak naprawdę obręcz barkowa. grzbiet, plecy. Obręcz barkowa i plecy. Więc jak chcę odciążyć plecy, Ale tam idzie góra pleców akurat. no ale trzymasz cały kor. No. A właśnie problem jest taki, że ja cały czas mam na grubość. Czyli na, wiesz, priorytet. Ja mam później mam tak, że jak robię właśnie za dużo takich rzeczy, które wymagają stabilizacji, to mam tak, że mi później uciekają, wiesz, bo ja mam 2 razy w tygodniu plecy. A No resztę ja mam też, wszystko po jeden na raz. grubość, nie? a drugie takie no szeroko. No ja mam, wiesz, że jakby 2 razy w plecy i raz mam tylko, wiesz, wszystko inne, nie? Więc mam po prostu strasznie dużą objętość, nie? Mam 2 razy więcej objętości na plecy teraz niż na resztę i po prostu czuję, że mi to bez szans, nie? Dobra, lecimy na maksa. No ale safety Tak bar ty. zajebisty. 12-14, żeby weszły przynajmniej. Cardio. Ja mam tak siady, wiesz? 15? Ja mam tak siady na 12-15 trzecią serię, nie? Przejebane. Ja robiłem swego czasu, jak miałem problemy z tymi kolanami straszne. Wszystko na nogi w granicach 20-30 powtórzeń, nie? Ja robiłem leg pressy po 30 Ach, to jest powtórzeń. dramat, to mi się na taki trening nie chciał iść w ogóle. Ja tak samo, ja przez to nienawidziłem robić nogi, nie? Kiedyś to wiesz, jak były siady na piątki, to człowiek szedł taki nakręcony, nie? Te 5 ruchów to jest tak okej, To nie? jest zajebiście, no tak do powyżej? 8, do 8 jest spoko, nie? Ale 5 to jest takie optimum. Dobra, i teraz zrobimy sobie te wiosło sztangą, nie? Między nogami. Nie robiłem tego. Ale wiesz co? Ja mam taki mek, że najpierw pierwsza seria, nie? Dokładasz, żeby ważyło dość tak, nie? I dropset? I szarpane nawet takie, wiesz, żeby poszarpać i później zrobić 2 serie takie mniej ciężaru, ale dokładne już, nie? Okej, dobra. Żeby jednak ta pierwsza była taka mega ciężka i nawet trochę szarpana, nie? Dobra. Idę w to.
A jak tam z planami startowymi na ten rok? Wiesz co, ogólnie miałem ten rok odpuścić całkowicie, nie startować. Łukasz się skusił. Ale coś się tam zrodziło, no i zobaczymy jak będzie. Na razie jeszcze wiesz, masa, Jesień, nie? No prawdopodobnie, nie? Więc na razie jeszcze okres taki masowy. Teraz zrobiłem tydzień takiego kata, żeby ten apetyt nakręcić, nie? No. To w tydzień prawie 3 kg spadło, nie? No to woda, nie? No i znowu teraz masa. Okay. Jaka waga jest na rano? Teraz po tym kacie 110, nie? A miałem tak 113, nie? No ale jakoś masz zajebistą, nie? Czy przy tym wzroście, nie? To Bo ty masz ile? To jest troszkę wyższy ode mnie, 1,71 m. O, to ja mam 1,70 m, no to 1 cm. No. No to gdzie to kurde? No w zeszłym roku też kończyłem masę, co przed zawodami, to miałem 112, no ale jakoś była zdecydowanie gorsza, I nie? na ile skończyłeś, gdzie start miałeś, w jakiej wadze? 96. Okej. Kurde, to teraz się trzeba martwić, czy za mnie 9 dych zostanie. W takim razie. Fajnie, wiesz co sobie robię na maszynie, takiej do wyciskania, że sobie możesz stanąć. Aha, ten hammer do wciskania. Tak, tylko że sobie daje, wiesz co, będy od dołu, tak żeby sobie górę docisnąć. To jest taki patent w ogóle gdzieś tam od Johna Meadowsa zakoszony, bo on był strasznie zwolennikiem robienia sztraksów na będach. Fajnie właśnie, musisz sobie kiedyś spróbować. Wiesz co, ja w ogóle nie robię, bo czy to ciągi, czy coś, No nie, to no zawsze pewnie, po co? pracuję ten kaptur, nie? A to ja to tak robię bardziej, wiesz, żeby tej objętości dobić. Stówkę mamy, nie? Stóweczkę, no. Myślę ostatnio rozgrzewkowa i później już. Dobra, Pas zakładać, czy w ogóle w paśnicy? w ogóle nie robię wpaść teraz. Ja już. 125? 120 damy. 120? Też na jesień plany Wiesz startowe, co, taki czy... mam tak myślę sobie, żeby sobie wyjść na tą jesień, ale w sumie zobaczę, co to będzie, nie? Co byś celował tu w Polskę, czy... No na pewno, na razie tak. Znaczy w ogóle plan był taki, żeby na jesień to NPC zrobić, tam w serii, gdzie jest ten Stutkiewicz. No Tydzień później jest Pro Qualifier, nie? No, ale to nie wiem, czy w ogóle będę robił, bo to bez sensu dla mnie jest. Nie. Zobaczymy. Fajnie by było tak, żebyśmy się z Sylwią zgrały, żebyśmy sobie razem zrobili. No ale na razie to tak wiesz, jakichś konkretnych planów nie ma, nie? Później chyba w październiku są też 2 imprezy. Tak, właśnie to jest tak fajnie, że wiesz co, później masz Anglię, ty chyba tydzień później, po tym NPC jest Anglia, a tydzień później jest chyba Francja, Ale tu potem jeszcze masz blisko, masz Litwa, a to nawet nic Austria. ale to masz Po NPC? październiku, tak. W październiku masz tutaj w Warszawie jeszcze, nie? Ale to nie, to jest jeszcze, ja mówię jeszcze wrześniu. Aha, o wrześniu, a ja mówię o październiku. Aha. Tam jest lepiej niż ten wrzesień. Bo w październiku masz właśnie Warszawa i tam jest i Regionalcy i Pro Qualifier i później masz Litwa, Austria, wszystko tak po blisku. Zobaczę, niewykluczone. A tu jakbyś wystartował teraz we wrześniu, to chyba do października masz jakoś 4 czy 5 tygodni, to jest dużo, nie? Jest kawałek, no. Czy I to bardziej mnie ten ani- Stutkiewicz kusi, bo... Ani to nie odbijesz, ani nic nie zrobisz, nie? Takie przytrzymanie. No wiesz, znaczy mnie strasznie ten Stutkiewicz kusił, ale nie miałem planów jeździć nigdzie daleko, więc... Zobaczę, jak to wyjdzie, nie? Seria pierwsza. Teraz też tak bym chciał takie 2 serie zrobić 8-10, ale dokładne, nie? Dokładnie? No tak jest dopięciem fajnie, nie? No to nie dla mnie stówka, chyba. To też taki Meadow Rose. A są 2 szkoły, nie? Tego wysuwania jednorącz. Bokiem i przodem. jest sztanga za tobą, albo bokiem, nie? Ja bokiem zawsze wolałem. Ja w sumie robiłem i tak. Ale ogólnie nie za bardzo lubię to ćwiczenie, bo mocno mi skośne łapią, wiesz? Czuję strasznie, że później mam na następny dzień Stabilizację. od razu Bo wiesz co? skosy. Pewnie miednicę przekręcasz. Czy wiesz Jak co ja mam? odstawiasz nogę do tyłu, miednica musi być stabilnie w jednej linii. A jak już ją odchylisz, to już jest... Czy ja jestem w ogóle cały przelotowany na jedną stronę.
to zawsze tak mam, że nawet jak jakimś choroboszczynę gdzieś tam łapię, to zawsze tylko z jednej strony, nie? Raki dużo pomagają, Jak pulę? żeby to wszystko wyrównać, dysproporcje. To zaraz właśnie mam w planie też w tej drugiej rotacji, tylko że ja robię z bendem u góry, nie? A czemu z bendem robisz? Żeby górę dociążyć mocniej. Odciążyć dół, a dociążyć górę, wiesz? Ale ty robisz raki czy... Raki. Raki. Ciągi robię klasyczne, normalne, a raki robię właśnie z odciążeniem dołu, nie? Tak, żeby mieć w jeden dzień także mocniej tę lędźówkę, a w drugi dzień mocniej górę pleców, nie? Dociążą. Nie, ja mam z tymi plecami zawsze tak, że jak za dużo objętości na dół pleców, to mam o, siemano, cześć. To mam, wiesz, 2-3 treningi, 2-3 tygodnie treningowe i muszę robić przerwę, bo nie jestem w stanie się podnieść z łóżka, nie? Ja ci powiem, ja mam tą matę do akupresury, nie? Wiesz, tu No. z tymi kolcami, nie? Tak się codziennie się kładę 15-20 minut. Kurczę. Tak? No to co, po prostu leżysz na niej i tyle? Leżę i tak wiesz, przekręcam się tak lekko ten, nie? I całkiem inaczej jest później, Naprawdę? To tak dużo daje? no rozluźnia cię całego. Tak? A jeszcze jak masz, bo mi się na przykład przy treningu pleców, nie? Kaptury spinają, szyja. A to masz tą poduszkę z tymi kolcami, nie? I kurczę, jak sobie to porozluźniasz, czy później jeszcze tym pistoletem nawet później, do tego, nie? Całkiem inaczej, jest taki luźny. Ja 2 razy w tygodniu na masaże chodzę, wiesz, ale ty Ale to też, jest no za ile mało, nie? można, nie? No właśnie. Ile można, to musiał codziennie chodzić, żeby to mieć A luźne. powiedz mi, bo ty miałeś tą bańkę taką, nie? No, mam dalej. Używasz to? Używam, ale to bardzo Co? rzadko, A wiesz? daje to coś, czy... Bardzo fajne, no to jest tak jakbyś normalnie sobie zrobił, wiesz, miał bańkę u Fizjo, nie? Bo ja widziałem w aptece są takie plastikowe, których nie trzeba podgrzewać i też normalnie idzie sobie Tak, kłaść, no, nie? czy to generalnie polega na tym chyba, że pobudza ci po prostu to krążenie w tej okolicy, Ja miałem jakby regeneruje, nie? ten floss band, wiesz co to jest? No pewnie, To jest to się fajne, inaczej nazywało. to jest fajne przed siadami, nie? Owiązujesz udo jedno, 2 minuty. W ogóle to puszczę. jest bardzo fajne. Jakieś byłem na całym takim szkoleniu z Kelim Starrettem, wiesz, na tym seminarium, No. to się nazywało jakiś tam IFM Summit czy coś takiego. I on tam właśnie uczył, jak to wiązać, jak rozluźniać stołowo. To jest zajebiste, tylko że to trzeba trochę czasu, żeby to Właśnie, zrobić, nie? no ja już wszystko, Mi się nie chce, nie? Teraz mam z łokciem problem znowu, to nie wiem, czy właśnie sobie nie będę tego rozluźniał. Wiesz co, jak studiowałem na AWF-ie, byśmy tam wykłady też z Gandykiem mieli, nie? No, Bardzo kumaty gościu i podpinam na sport na MS, jak mężczyźni pracują i ten, nie? no. To też każdego ustawia, wiesz, jak w jakiej pozycji najlepiej pracować i ten, nie? Spoko opcja, nie? Tylko, że tak do końca to też nie ma przełożenia, wiesz, na A to rzeczywistość. jasne, że nie. To jest takie wiesz, wyizolowane to wszystko, w nie? laboratorium to fajnie wygląda, nie? To jest tak, jak robią te wszystkie badania odnośnie ćwiczeń, Że na aktywacji i tak przykład, dalej, i później ci wychodzi, że nie wiem. przy nogach wyprosty są najbardziej skutecznym, nie? No teoretycznie są, no bo jest największe zaangażowanie, tylko że nie masz No, potencjału obciążenie, mechanicznego no. do obciążenia, nie? Więc to są takie, no nie można tak 1 do 1, nie? Tu się staram jak najmniej tym tułowiem bujać, nie? Wiem, bo to tak bardzo pionowo, nie? Ja mam się z taką tendencją, zawsze się wychylam do przodu, bo chcę jak najbardziej równolegle, nie? O, teraz byłem pionowo. Teraz nic nie czułem prostownika. Musisz na dupę siąść, nie bardziej. Co? Bardziej do tyłu na dupę. Właśnie, bo wiesz co, ja mam taką tendencję, zawsze chcę, Wychylić do przodu. nie? I strasznie mi to przecież, no, wiadomo. A to pośladki robisz? Hipy jakieś czy coś? Jak jeszcze, czy ogólnie w planie? No. Tylko ciągi, I hipów nie robisz nic. nic żadnych. Stabilizacja kolan. Tak, nie? Ja to samo jeszcze mam tak przywodziciele teraz, bo robiłem 2 przedwczoraj. A to w 2 zawsze przywodziciel wrzucam. Mam tak zdomsowany. Ja zawsze nogi zaczynam przyrobić jako pierwsze. Wiesz co, ja 4 teraz mam osobno i 2 mam osobno, więc sobie robię tak, że do przywodzicieli sobie wrzuciłem do 2, wiesz? Bo 4 to wolę sobie, wiesz, Ale zrobić. powiem ci, od czasu jak robię te przywodziciele na porządku, nie? To ta dziura tu się tak wypełniła fajnie, nie? Ja w ogóle też widzę bardzo, jak jakiś czas temu, chyba 2 lat temu wrzuciłem właśnie do planu 2 to i wszystko, nawet kwestia przy stabilizacji, przy ćwiczeniach, czy No to tak samo Mega. jakbym sobie pośladki bardziej wrzucił. To stabilizacja, Stary, jak ja bym sobie pośladki bardziej wrzucił, to ja bym był człowiekiem dupą. Ja bym dołożył 20 kg na off-seasonie, z czego 18 na tyłek, nie?
I zobacz, jak ty się robisz te plecy, czy wiosła, czy coś, nie? I ty się do przodu przychylasz, to ta grubość ci idzie, ale w te miejsce. Wiem. A jakbyś dalej do tyłu poszedł, to idzie ci niżej. Tam, gdzie są te braki, ten prostownik, taki ten, nie? Przy pochylaniu wychylają się w górę? Czy wchodzą bardziej pionowo? No. Jak ty się pochylasz, to ty te wiosła robisz na grubość praktycznie tutaj, No. w te miejsce. A jak ty odchylisz tą dupę i ty wiosłujesz, to już tu ściągasz, nie? Ale paradoksalnie jak wiosłujesz, że jesteś pochylony w ten sposób, to włókna idą poprzeczcie w górę, więc zaciągasz tutaj. No ale jak ty się pochylisz, o, i ty się wychylisz do przodu, to tutaj to wiosłujesz. A jak ty odsujesz tą dupę do tyłu i teraz wiosłujesz, to zaciągasz niżej. Ty za wysoko zaciągasz tutaj, do brzucha. Okej. Ściągamy? Ściągamy. Ja tu nie siadam w ogóle, nie? Jest Ja na na stojąco, bo... Widziałem, że tak Wolski robił, wiesz, co do czasu. Bo za niscy my są do tego, nie? Jak siedzisz, brakuje się nawykło, nie? I jedno, że wiesz, to tak na rozgrzewka. To jest fajne, bo to jest ta taka, co dociąża tą górę, nie? No. Masakra. Aż co zmierzę w domu łydę. Będzie, że nie mierzyłem strasznie dawno. A w łapie ile teraz masz? Co nie mierzyłem, ale jak ostatnio mierzyłem, miałem 50 chyba i pół, to myślę, że z 51. Może. Ja mam 48. Kurczę, Tak? taki łapy. Że ja mam znowu takie łapy, że ja mam krótkie i one zawsze wizualnie wyglądają na małe, nie? Mi bokiem fajnie wygląda. Ale Ja mam tak, że przodem, moja ręka, jak widzicie, jest tak, że nagrywam coś, mam rękę przodem, to wygląda jakbym nigdy w życiu na siłowni nie był, nie? Jest tak, że bokiem, spoko, łapa jest, zrobię tak, nie ma ręki, nie? A ja zaś jak tyłem stoję, bicepsy tyłem, nie? To tej łapy nie ma wcale. Czy mi teraz powiem ci, tricepsy poszły strasznie, bo wcześniej miałem tak, że ja dosłownie robiłem biceps tyłem, to miałem tak, biceps i ręka, tak, nie? Także na grubo. 8-10, coś takiego trzeba spróbować. Dobra. Piątka w dół? Jest, wiesz, dyszka? Dyszkę, no. To wiesz co, zostawimy 40, żeby było i zrobimy na maksa. A ile jest? 25? Tam jest, Na 15, nie? a tam chyba pierwsze, to 20 chyba jest, nie? 25? To też 40. Nie, Tak, to 25. 25, 30. to jest 20. A, to jest 25. Masz. Czyli objętość masz sporą tutaj. Wszystko po 3. No, To już zrobiliśmy ile? 2, 3 ćwiczenia? 4. 4? Nie no. Raz, Nie, 3. 2, 3. Czwarte będzie rakiet i piąte super sena na tył barków i to tyle, nie? No to już 12 jest serii, nie? Na plecy. Jutro poczujesz fajnie. Nie, ja czuję zajebiście plecy. Ja mam plecy mega spompowane, fajnie. Naprawdę. Znaczy się ogólnie ci powiem, że mi się fajnie pracuje w dużej objętości, ale ta intensywność też tak wysoko Tak, dość, tak, nie? tak, tak. Znaczy ja robię zazwyczaj 2, nie więcej, ale trochę więcej ćwiczeń, wiesz? Aha. Nie na przykład 3, tylko na przykład 4-5 na plecy. To nie, to ja wolę mniej ćwiczeń, a Ja właśnie wolę, jak robię na przykład trzecią już serię czy coś, to mam czasem takie poczucie, że już taki fokus tracę, takie wiesz?
To teraz tu już też musisz 14, bo będzie dysproporcja. To jest najgorsze, nie? Zdobisz jedną rękę, a jeszcze drugą trzeba. Tylko właśnie muszę powiedzieć, zobacz, ile na rakach dochodzisz? Myślę tak 240, 250. O, to ja nie wezmę tyle. Ja mam najsłabszy ciąg ze wszystkiego, wiesz? Ja od 5 tygodni nie mogę na ciągu klasycznym 220 przebić. Ale to już, tu powinien spokojnie wziąć więcej. Na będzie, na raku robię 160. Zobaczysz, że zrobisz Tylko, że więcej. po 10 powtórzeń, nie? Ja teraz się bałem robić siady po tej rwie kulszowej, nie? I mówię, kurczę, nie będę podchodził pod takie ciężary. A poczynem po 220 lat. Widziałem na tym. To zawsze tak jest, nie? Przychodzisz, myślisz sobie, nie, delikatnie, nie mówię, będę wariował. Kurczę, dobrze idzie, mówię, że... Zawsze tak jest, ja tak zawsze robię. Staret kiedyś pokazywał, że jak ciągniesz sztangę do góry... Co pokazywał? Staret, Kelly Staret. No. Jak ciągniesz sztangę do góry, żeby być prosto, brodę dociskasz do brody. Znaczy brodę do klatki piersiowej, jak ciągniesz do góry. I ten to też pokazywał spod sztangi. Spoko patent w sumie. 20? Do tego Zamiast dychy, nie? to będzie ile? 140. 140, dobra, może być. A ten Boston Lloyd umarł, nie? Co? Ten Boston Lloyd. Austin Lloyd, no masakra, co? A na co on tam zmarł, bo nie czytałem Już tam miał nawet. niewydolność nerek ogólnie. I podobno na serducho. Ale w sumie autopsji jeszcze nie było, nie? No. Ale 29 lat. Kurwa, to jest... Masakra. Spróbuj sobie brodę do klatki dociągnąć, jak plecy inaczej poczujesz. Najgorzej w robocie, wiesz? Bo tak na co dzień to w dresach sobie śmigam, nie? Muszę mieć dżinsy, nie? A w robocie masz te robocze ciuchy, te gacie, takie, wiesz, jak dżinsy. Uda całe poobdzierane, nie? To, takie, Masakra. wiesz, kupuję te plastry pooperacyjne i to kleję, nie? Żeby mi nie odzierało Ty pracujesz fizycznie tam, czy masz taką... fizycznie. Powiem ci też kwestia przyzwyczajenia, wiesz? A, to na pewno, Bo nie? jak na przykład, wiesz, Ale wiesz, to bardziej kwestia taka, że nie możesz do pełnego potencjału rozwinąć, nie? tylko że na przykład mam rozpisane, że 6 razy w tygodniu cardio, nie? Te cardio i tak kręcę, nieważne, że fizyczna robota. A to czy ten. wiadomo. No a czasem mi się zdarza, że przychodzę do domu, mam 15 000 kroków samej roboty, nie? Czasem 20, nie? Różnie, nie? Ale tak poniżej 12 000 jak pracuję nie schodzę, nie? Ja mam stary dziennie między 2,5 do 6, ale to 6 to tak jak jest taki top dzień, że naprawdę mam mega dużo roboty, nie? To ja tak w weekend, wiesz, tak sobota, niedziela to tak te 5-6 mam, nie? W weekend to właśnie mam zazwyczaj tak z 2. I to jak zegarek założę w domu. I ci powiem, jakbym nie pracował na tej kopalni fizycznie, czy ja wiem, czy bym taką formę wykręcił. No to jest Tutaj, chyba wiesz- etykę pracy masz już taką zbudowaną, No a nie? tutaj mam dodatkowy wydatek, wiesz, taki człowiek w gazie nakręcony, nie? Wiem, o co chodzi. No jest tak, to ja ci powiem, czasem taka robota z domu muli. Na ile robisz taki celowo? Główna 6 do 8, coś takiego. Chyba już się bałem, że powiesz 30. I to ma tylko dwie serie, nie? Jedna 6-8, drop, znaczy drop, No to back-off. back-off, no i I pewnie 8-10, nie? 10-12, ale ciężko te 12 wykręcić już. Ile? Teraz jest 180, tak? Po dwie dychy. Po 2 dychy? Tak, Po 220? 220, no. To będzie taka ostatnia odgrzewkowa, na 2 zdobię i potem już. A na brzuch co robisz? Wiesz co, robię taki program, co wrzucił ostatnio ten z Animala, nie mogę przypomnieć jak się nazywa. Od J University. A to masz z obciążeniem brzuch. Nie. Robię, wiesz co, najpierw robię bird doga na stabilizację, później robię spięcia na ławeczce, później robię wznosy na ławeczce, z dołu, wiesz, na skosie, No. później robię ten vacuum
i w zasadzie koniec, nie? Bo wiesz co, ja robiłem zawsze brzuch z obciążeniem, nie? Ale teraz już odszedłem od tego i robię zwykłe spięcia brzucha, nie? Później robię planki, głównie te planki katuję teraz, nie? I na dół brzucha to jakiś zwis na drążki, podnoszenie, ale bez ciężaru, nie? Ja tak samo, ja nie lubię w ogóle z ciężarem i brzucha. Co ty, ja mam tak ten brzuch taki przerośnięty, że bez sensu. To że właśnie Bumps mi pokazywał, nie? Że on jak robi brzuch, robi wszystko, ale bez obciążenia, nie? No, po co, wiesz? Tak bardziej, żeby definicja była. No. Metalową masz, tak? Tak, tak. A macie tam u was też te smart gymy? Nie. Kuźwa, u nas to jest pewno tego w Katowicach, Gliwice, tutaj okolice, nie? To są całodobowe, 24/7. I wchodzisz na ten, nie? Na odcisk palca, ale tam jest strefa old school, nie? I masz takie metalowe talerze, możesz rzucać ciężarami wszystko, nie? Wiem, bez koszulki trenować. Zajebiste, nie? I tam są takie maszyny, typowo takie żeliwo, nie? I to tak ciężko Fajne to chodzi. jest. W ogóle fajnie jest takie siłownie, które właśnie macie, że czuć ten klimat, nie? Jest taki... A nie, faktycznie, idziesz że- na sieciówkę, masz suwnicy na nogi, najebiesz 700 kg powoli i wiesz. Ale najgorsze jest to, że wiesz, nawet jak najebiesz, zatłuczysz się, podchodzi ktoś do ciebie i zwraca ci uwagę, nie? Masełko 250. Chcesz paski spróbować? No, bardzo chętnie, bo te moje to ja w nich nie utrzymam, nie ma szans. Tylko aż się wpijają, wiesz, w nadgarstek. Czy ja mam taki problem, że mi się ślizguje się po całej ręce, wiesz? Ale ładnie kleją, nie? Odciski. Stary, wypadało mi strasznie z ręki, mi się tak strasznie pocą dłonie, że tą pierwszą, ja już u góry, to trzymałem tutaj. Wiesz, myślałem, że mi to wypadnie zaraz z ręki. Tak mi to stabilizację rozbiło, że masakra. Ale zajebiste, no. Fajne, fajne. A usztywniaczy używasz nadgarstki? Tak, no. A z czego używasz? A nie wiem, jakieś tam firmy. To ci coś pokażę. Załóż sobie jeden. To jest najlepszy zakup życia, jaki... One są takie sztywne, No, że... zajebiste. I nie puszczają, jak na przykład wyciskasz, nie? Nie popuszczają nic, nie luzują. Znaczy, ja powiem Ci, że ja i tak używam tak bardzo prewencyjnie, nie? Bo na szczęście z nadgarstkami nigdy nie miałem problemów. A ja mam właśnie, wiesz? Ja nigdy nie miałem, ale za to z łokciem mi się teraz robi. I tu taki strasznie chamski wczoraj jak spałem, to myślałem, że sobie będę musiał jebnąć jakiegoś przeciwbólowego, bo tak mi rwał łokieć, że nie mogłem ręki odłożyć, nie? Mam teraz strasznie napięty chyba ten przyczep od tricepsa, bo coś się przyciążam i widzę, że mam tak typowo napięciowo, wiesz? A wiesz, jak ja mam, bo mnie też prawy łokieć boli, ale przy ruchach ja bym chciał Francuza za głowę zdobyć. A to wiesz, kiedy mnie boli? To kuźwa tu tak. A wiesz, kiedy mnie najbardziej boli łokieć? Jak robię biceps. Jak rozciągam w dole. Aha. Wiesz, jak wchodzę do napięcia, To tu, w tym miejscu. tak, przy samym, Mi tak samo. tutaj, przy samym, No. I to jest taki no bo kujący to jest bóle. przy przyczepie. I na przykład Zaraz. spać nie idzie czasami, bo nie Tak. ma tą rękę dać. Tak ci jakby ciągnęło, No. nie? Smaruję tym, co to jest ta Muscle Power, tam ta maść taka z tego Forflexa chyba, czy nie, z Nutendu. A to nie wiem. Ona jest z MSM, glukozamina, tam jest wszystko, nie? Taka maść. Robi robotę? Kurczę, ty, Łukasz też to używa, nie? Tak? O widzisz, no ja nie wiedziałem. Łukasz to używa na kolana, bo ma kurwa. problem z kolanami. Patrz sztangę. Krzywa, nie? Nie, patrz. Zjechało to? No. Ile teraz dajesz? Zdemuje, nie? 220? 230? A czekaj, 250 było? No. Ja myślę, żeby kurde nawet do 200 zdjąć. Tak? I na 12 spróbować zrobić. Dobra. Ale te neopreny są fajne. Ja wiesz co, ja na łokcie to chyba teraz będę zakładał po prostu moje rabandy na kolana. To jest to samo. Tylko nie przylegają tak, nie? Ja mam stare te, wiesz, te rebandy jeszcze takie, to są chyba M-ki. Ja je wciskam na kolano tak, chłopie, wiesz. Fajnie jak już tą odcinę czuć, nie? Że No. już nie zdasz rady. 11.
Teraz zrobimy tak, bo ze sztangi będziemy korzystać, tak żeby było 50 kg na sztandze. Okej. Bo nie wiem, czy kiedyś wiosłowałeś oparte czoło o ławkę, praktycznie prostopady do tułów, do podłoża i wiosłujesz, Sztangą nigdy. i do brody wiosłujesz, na tył barków. Przenosimy to, czy jak? Ja już wezmę i będę robił od razu, wiesz? A to ja nie wiem jak to... Aha, okej. Bo ja nie za bardzo wiem jak to... No, zobaczysz zaraz. No właśnie, bo nie wiem... Jak coś to mów, żebyś też nie było tak, że ty cały trening coś nosisz. Wiosłowania w tej płaszczyźnie to jest moja najsłabsza miło. Jak Ja oprzesz tu te czoło zawsze tak słabo byłem. i w super serii to zrobimy, wiesz? Dobra, co tam drugiego? Odwrócenie handli na boki, ale leżąc. Na ławeczce. To tam... To robisz od razu, nie? Tak, tak. Jak to szeroko łapiesz? Dość szeroko. Tak na ringach? No, troszkę wężej. Zobaczysz, jak ci będzie wygodnie do brody wiosłować, wiesz? Dobra. No, spoko to wchodzi. Ciężko, nie? Fajnie. Ale ty masz długie łapy, ty. Jakie? Długie. Ja nie sięgam tak, wiesz, aż do ten. Ja... Nie wiem, w sumie... Nigdy na to nie zwracam uwagi. Łukasz ma takie krótkie ręce, mi się zauważył. Ale to też fajnie wygląda, te zawsze te nabite te łapy są. Bo on później jak zrobi bicepsy przodem, to ma, wiesz, taką krótką łapę i... No tak jak miał Lee Priest, nie? Krótką, taką fajną, nabitą tą łapę. Jak byłem mały, nie? To wpadłem na grilla, nie? I do dzisiaj mam bliznę, nie wiem, czy to widzisz. Tutaj, No zobacz. się miałem pytać, czy to jest... Czy miałeś operację jakąś? No ja byłem mały, na stołku siedziałem, wiesz, i tak bujałem się. I Grubo. teraz na masie to spoko wygląda, nie? To tego nie widać za bardzo. Ale jak Wytniesz na zredukuję, jak świeci, nie? to mi, wiesz co się robi? Ta skóra mi ściąga do góry. No, bo przez to jest taka napięta ta skóra, No. jak tak zaczynasz telewizję zaczyna tak świecić, jak dziwnie, nie? Ale miałem i całą nogę oparzoną, udo całe. Tak. Ale z udami zeszły całe wszystko. Całe szczęście, co? No. Wiesz, tak na klatce to tam wiesz, No. większość ma jakieś tam rozstępy No, czy coś, to dokładnie. tam tak A to w sumie wygląda wraca- jak dostęp taki, nie? Tak właśnie, no. Albo jak taka blizna, ale po operacji bardziej czy coś. Jak ja chodziłem do lekarza, co były jakieś bilansy czy coś, nie? Zawsze to każdy było? się mnie pytał, czemu miałem operację serca, co miałem z sercem, nie? No to jakiś bardzo też mądry lekarz. Ale nie, bo wiesz co, jak byłem mniejszy, miałem to przez całe, wiesz? Aha. Tak jak masz ruszta z grilla, nie? Tak odbite całe. No to właśnie zakończyliśmy trening. Dawid przyjechał zrobić ze mną plecy. Myślę, że trening mi się podobał. Ciężary też jako tako latały. Intensywność duża. Chyba na takiej objętości nie trenujesz, co? Zdecydowanie na pewno objętość wyższa, w sensie jakby ilość powtórzeń jest niższa, ale ta objętość, jeżeli chodzi o kwestię ilości serii, jest jak najbardziej może porównywalna w kontekście całego treningu, ale inaczej się zdecydowanie trenuje, jak masz trochę tych ćwiczeń mniej i się skupiasz tak bezpośrednio właśnie na tych back-offach, nie? Więc na pewno to jest bardzo fajny bodziec. Jutro dam wam znać tak naprawdę, jak te plecy wyglądają w kwestii jakichś takich odczuć, ale na pewno no, niemiłosierna pompa, także No myślę, że znowu jakiś inny bodziec, nie? I na pewno to odczujesz. zdecydowanie. W ogóle też bardzo fajnie skomponowany trening pod takim względem, że no, u mnie tych takich ciężkich, że tak powiem, wiosłowań na przykład jest mniej w planie, nie? Więc zdecydowanie
dobrze było wrócić, można powiedzieć, do takich korzeni, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłem wiosowanie, chociaż dopuszczalną, nie? To jest na pewno bardzo fajny bodziec. Także dzięki, Dawid, że wpadłeś. Myślę, że teraz jeszcze skoczymy, coś przypozujemy na koniec. Dawid, na pewno. W sumie ta sama waga, to zobaczymy, jak to wygląda. Wzrost podobny. Także widzimy się za chwilę na pozowaniu. Dzięki bardzo, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia i lajkowania. Pamiętajcie o tym, aby używać mojego kodu Dawid_MusclePower na stronie Muscle Power. No i co? Widzimy się w kolejnym treningowym materiale. Trzymajcie się i cześć!